Siema. Cały czas mówię, że sprawdzamy jedzenie w UK. No tyle, że w Szkocji jeszcze nie byliśmy. No to co? Trzeba to zmienić. Moi drodzy, na starcie musicie mi wybaczyć dzisiejszy uśmiech na mojej twarzy. Taki będzie dzisiaj mi towarzyszył przez cały epizod, bo miejscówka jest wyjątkowa. Przeprosiny przede wszystkim są dla tych, którzy są przyzwyczajeni do dramy, do kontentu patologicznego i do kontentu, który sprowadza Ciebie w smutny nastrój. Ten taki nie będzie. Powiem Wam, że nie mam czasu przeglądać wszystkich YouTube'ów na świecie, ale jestem jakoś przekonany i coś mi mówi moja intuicja, że w miejsce, które Was dzisiaj zabieram, nie było żadnego polskiego YouTubera. Dobra, dosyć tych tajemnic, dosyć tego kąszenia Was. Słuchajcie, wybieramy się w końcu na Szkocję i od razu z grubej rury, nie? Skoro mówię z grubej rury, to nie będzie to ani Glasgow, ani Edynburg jeszcze. Jedziemy do miasteczka Rothesay na wyspie Bute. To jest niesamowite, że w tak unikalnym miejscu, bo to nie jest duże miasto, to nie jest taki mainland, nie? To jest wyspa, muszę jechać na prom, że w tak niesamowitym miejscu unikalnym znalazłem polskie jedzenie. Miejscówka nazywa się Waterfront, The Waterfront. No i z tego, co się dowiedziałem na ich Facebooku i oczywiście na kontakcie, bo tam nie jechałem, to jest prawie 5 godzin z promem, nie jadę na darmo, nie chcę pocałować klamki. Musiałem się skontaktować, czy mają po prostu otwarte. Na Facebooku to jest informacja, że mają otwarte sezonowo. Sprawdźcie Facebooka, obowiązkowo sprawdźcie, obowiązkowo poinformujcie ich, nie? Lepiej zapytajcie się, jeżeli chcecie tu się wybrać. A czy warto się wybrać, to oczywiście w podsumowaniu wszystko powiem. Skontaktowałem się z przemiłym, z tego co wywnioskowałem po wiadomości, kolegą o imieniu Gabriel. Thanks a lot for your info. Gabriel nie jest Polakiem, dowiem się więcej na temat kolegi i wiem, że Polakiem jest tam szef kuchni, czyli kolega Paweł, którego jeszcze nie poznałem. Ale co? Ale go poznam i powiem wszystko w podsumowaniu. Podróż petarda, miejscówka, zakładam, będzie cała lokalizacja petarda. Słuchajcie, pogoda też jest petarda. Studio musi być na dworze, nie? Tam po prostu na pewno będzie tak ślicznie, nie mogę się doczekać. Słuchajcie, jedziemy do Rothesay. Mam nadzieję, nie kaleczę tej nazwy, na wyspie Isle of Bute albo Bute. Dowiem się, tak naprawdę spytam się kogoś lokalnego i się dowiem dokładnie, jak to się wymawia. No i co? Kącik, Pel bawi, Ania uczy. Miejscówka konkretna, nie? Czy Aniu, czy masz coś przygotowanego dla nas na temat Rothesay? Rothesay to urokliwe miasteczko położone na wschodnim wybrzeżu wyspy Bute w zachodniej Szkocji, w zatoce Firth of Clyde. Choć niewielkie, ma bogatą historię i sporo ciekawostek, które przyciągają turystów i miłośników szkockiego dziedzictwa. Oto kilka interesujących faktów. Zamek Rothesay. Średniowieczna twierdza z historią. Jednym z głównych punktów Rothesay jest zamek Rothesay, którego początki sięgają XIII wieku. Co ciekawe, jest to jedna z nielicznych szkockich twierdz o okrągłym planie murów, co czyni ją wyjątkową architektonicznie. Zamek był ważną warownią w czasie najazdów norweskich i odgrywał strategiczną rolę w historii Szkocji, zwłaszcza w czasie panowania króla Roberta Bruce'a. Wiktoriańskie łaźnie. Luksus z dawnych lat. Rothesay zasłynęło w XIX wieku jako kurort wiktoriański. Do dziś można zobaczyć odrestaurowane wiktoriańskie łaźnie, Victorian Toilets, przy nabrzeżu. To jedne z najlepiej zachowanych przykładów publicznych toalet z tej epoki w Wielkiej Brytanii. Wyposażone w ozdobne kafelki, mosiężne armatury i marmurowe umywalki są nie lada atrakcją. I tak nadal działają. Dostęp tylko promem. Aby dostać się do Rothesay, trzeba popłynąć promem z Wemyss Bay.
To krótka, ale malownicza podróż, podczas której rozciąga się piękny widok na góry i szkockie wyspy. Pierwszy raz w historii tego kanału nie z samochodu, a z promu. Witamy w Rothesay. Siemanko, nie ma szans, że po tylu godzinach jazdy, jeszcze prom do tego, jemy i wracamy, nie? Zostaję tutaj na noc, a przede wszystkim jednym z głównych powodów, dlaczego tutaj zostaję na noc, dlatego, że miejscówka jest otwarta od 18. Zostaję tutaj w tym B&B, widzimy się mniej więcej za 3 godziny, czyli 180 minut. Godzina prawdy wybiła. Słuchajcie, idziemy tam z Laczka, bo tak naprawdę mam chyba z 10 minut spacerkiem promką, którą zaraz zobaczycie. Droga będzie ode mnie od hotelu, od B&B i na temat tego B&B wypowiem się jutro po nocce i po śniadaniu. Także Rothesay, Waterfront, Pelowska Armia na grubo dzisiaj idziemy. Dobra, zamówienie złożone, nie mogę się doczekać, nie? Słuchajcie, Szkocja ma to do tego, że jest zero limit alkoholowy, ale ja na szczęście dzisiaj zostaję na noc, czyli co? Czyli zdrówko będzie wasze na 100% wypite i to jest specjalna wódeczka, której nigdy w życiu nie piłem, a to jest wódka polska. Oczywiście w podsumowaniu się wszystko dowiecie. No i co? Za Waterfront, Rothesay, za Gabriela, za Pawła, już ich poznałem i za was moi drodzy widzowie. Dobra, wjechały już startery. Jak widzicie, kabanosy, a do tego specjalność Pawła. Fasolka po brytońsku. Powiem wam, że zamówiłem tego kabanosa, bo miałem taką wielką ochotę na niego. I tak samo było z fasolką po brytońsku. Śliczne naczynie. Na razie kabanos wjeżdża. Ale kabanosa mamy nie tyle, że tylko wódeczkę, bo bro. Dobra, wjeżdża fasola. Yes. Well, I saw you, I think the other day walking past. It might have been the other day. Wjeżdża chlebek. Right. Powiem wam, bo jeszcze raz zjem. Powiem wam, że ta fasola jest tak delikatna. Jej dawno nie jadłem takiej naprawdę świetnie przyprawionej, delikatnej. No i oczywiście polska kiełbaska. Powiem wam tak, jechałem ponad 4 godziny samochodem, ponad pół godziny promem. Zajadam sobie pyszną fasolkę po brytońsku. Chrupkuję sobie pyszne kabanosy. Wódeczka, piweczko. Life is good. Powiem wam, że czekam na danie główne, które jest dla mnie mega zaskoczenie, bo nawet nie spodziewałem się, że coś takiego będę jadł. I co? Chillujemy sobie. Musiałem te zasłony zasłonić, bo jest tak gorąco, grzeje się przez to słońce niespotykane na Szkocji. Gwarno, sporo ludzi nachodzi.
Mega się cieszę, że już mam za sobą paręnaście, nawet parędziesiąt epizodów i mam tą praktykę taką gadania do kamery, nie? Także gadania do kamery i zajadania kotleta. Tylko lekki spoiler, bo kotleta nie będzie. Dzisiaj zaraz wjeżdża główne danie i wam pokazuję. Danie główne wjechało, jeszcze nie widzicie. Widzicie tą parę. Dla mnie to jest zaskoczenie, bo jestem mięsożercą, ale danie główne to jest leczo wegańskie. Leczo wjeżdża z plackami ziemniaczanymi. Macie do wyboru dwa wybory. Macie albo kapustę kiszoną sauerkraut, albo wiórki buraczane, czyli buraczki. To i to możecie jako osobne sidy sobie wziąć. Jeżeli się dowiedziałem, od Gabriela, że Paweł sam to robi, to chciałem i buraczki, i kapustę. I zaczynamy. Jestem mega głodny. Ta wódeczka tylko wspomaga mój apetyt. Zaczynamy od kapusty kiszonej. Powiem wam, że taką kapustę kiszoną to samo mogę jeść. Nawet taką michę. Czas na leczo. Leczo wegańskie zawsze dodaję mięsa, nie? Albo takie pieczarkowe. Tutaj nie ma pieczarek. Jest cukinia, są papryki i zaraz wam pokażę. Na razie spróbuję samego lecza. Mega. Placuszka też spróbuję, a zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I buraczki spróbuję i za sekundę też wam pokażę je. Dobra, nie że gadam, chodźcie, zobaczycie leczo, zobaczycie placuszki i zobaczycie buraczki. Leczo, placuszek raz, dwa, trzy, cztery i buraczki. Powiem wam, że nie jestem jakimś weganożercą, ale jakby każde danie tak smakowało jak to leczo i każda kapusta kiszona smakowałaby jak ta kapusta, to bym zajadał się tylko daniami wegańskimi i taką kapustą kiszoną. Do domu, to znaczy do naszego noclegu mamy 5 minut, ale co? Wjeżdża czarna kawa bez cukru, bez mleka i do tego wjedzie deser, na który nie mogę się już doczekać. Ale zanim ten deser wjedzie, to wasze kawowe zdrówko. Pyszna. Powiem wam taką ciekawostkę, że ja jak kawę piję, to piję ze świeżo mielonych ziaren. Sam sobie je mielę. I wiem i słyszałem, że one też są świeżo mielone. Także mega plus Waterfront. Słuchajcie, próbujemy te lody. Już spróbowałem kawę i wynosimy się stąd. Tu jest, nie spoileruję, zostańcie w podsumowaniu. No ale to jest gorąco, nie? I chcę po prostu wyjść na studio nasze, które mam nadzieję, że wam się spodoba. No i podsumować tą miejscówkę. Także próbujemy lody. Zamaczamy w tym pistacjowym likierze. Mega. Chodźcie tutaj jeszcze, zobaczcie sobie na zakończenie. There's a shot in the house. Thank you, Gabriel. Thank you, Paweł. Słuchajcie, właśnie wyszliśmy z Waterfront. No i co? Czas na podsumowanie tej miejscówki. A studio, do którego się wybieramy, od was mile, a ode mnie z parę metrów. Siemanko, słuchajcie, miałem dostać się do hotelu, miałem wziąć moje magiczne niebieskie krzesełko, ale tu jest tak ślicznie, że po prostu zrobię to studio na promenadzie. Dzisiaj odwiedziliśmy miejscowość Rothesay, a miejscówkę o nazwie The Waterfront. No i co, zanim powiem wam ceny, a cen będzie dzisiaj wyjątkowo sporo, to może takie pierwsze moje przemyślenia. I zanim w ogóle powiem moje przemyślenia, to może takie od razu z grubej rury, czy warto tu przyjechać? Nie warto.
Nie warto, jeżeli chcesz tylko i wyłącznie przeżyć swoje życie, nie zaznać żadnych przyjemności, nie zjeść dobrego jedzenia, nie poznać ciekawych ludzi, to nie przyjeżdżaj w takie miejsca, w takie i temu podobne miejsca. Natomiast jeżeli jesteś taki mniej więcej jak ja, uwielbiasz przygody, dzisiejszy epizod, nie dość, że to jest epizod, oczywiście pod mój kanał, to dla mnie to jest po prostu przygoda. Fajne wspomnienia, za ileś dziesiąt może lat zobaczę sobie ten epizod i sobie przypomnę, kurczę, w fajnym miejscu byłem. No i dobra, słuchajcie, The Waterfront, tak jak wspomniałem, jest to sezonowa miejscówka, otwarta tylko w sezony. Koniecznie patrzcie sobie, jeżeli mielibyście ochotę tutaj przyjechać i przypłynąć, koniecznie spójrzcie sobie na ich godziny otwarcia i na ich dni otwarcia. Fajne jest to, że jak wchodzicie do tego lokalu, to wita Was krzesło z kartką mówiącą o tym, że nie ma tu żadnych mrożonek, nie ma żadnych tutaj fish and chipsów, a mimo tego ludzie i tak przychodzą i się pytają o fish and chipsa. Słuchajcie, jak wchodzicie na ten Facebook, to tam było bardzo dużo takich dla mnie w ogóle niepowiązanych z jedzeniem linków i postów. No i co? No i przypuszczałem i oczywiście dowiedziałem się, bo rozmawiałem z Gabrielem, rozmawiałem z Pawłem, także wszystko po kolei. Gabriel, z tego co zrozumiałem i nie zapomniałem, i mam nadzieję, że tego nie przekręcę, wykłada albo jest nauczycielem kryminologii. No i robi to też online, dlatego te linki są. Bardzo ważne tematy. Wiecie, ludzie lubią żyć w takiej bańce, takiej comfort zone, nie? I najlepiej jakby są problemy, ale ich to nie dotyczy, nie? Najlepiej o tym nie wiedzieć. Ja uważam, że fajnie jest żyć pełnią życia, ale rozsądnie jest również zdawać sobie sprawę z tego, co nas otacza i w jak ciemnym świecie żyjemy. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, to pamiętajcie, że link do Waterfront facebookowy będzie w przypiętym komentarzu i w opisie filmu, także kontaktujcie się z Gabrielem i koleżka Wam na pewno wszystko wytłumaczy. No dobra, zanim wjedziemy w ceny, to może pierwsze moje wrażenia, lokal. Uwielbiam takie lokale. Mega cozy, w ogóle atmosfera tam jest naprawdę fajnie, nie? Ten Gabriel tworzy taką chaotyczną, lekko atmosferkę, ale wszystko na plus, nie? Fajnie dosiada się do Was, jak zamawiacie. Fajne są te tabliczki z Waszym imieniem, jak zamawiacie stolik. Tam widziałem tylko jedną parę, której się udało, że po prostu weszła i akurat fartnęło się, że mają stolik, nie? Następne pary już, sorry, nie? We fully booked. Także uwielbiam takie miejsca. W ogóle poczułem się mega klimatycznie, poczułem się jakbym był po prostu na takim urlopie. Słuchajcie, wszystko organizacyjne powiedziane. Jedyne co, to tylko powiem Wam nad ranem, jak spędziłem noc w hotelu. Siemanko, słuchajcie, mega wyspany. To łóżko jest naprawdę wygodne, nie? Cicho. Otworzyłem sobie nawet okno w nocy i ten szum tego morza idealny. Linka zamieszczę do tego B&B. Zobaczycie sobie. Patrzcie w ogóle, jaki mam widok. Prom zaraz wypływa. Takim promem opuszczamy Rothesay jutro. No i wracamy do domku. Także zanim wrócimy do domku, pozwólcie, że powiem Wam ceny. Od razu na starcie jest nieporozumienie. Zobaczymy. Także zaczynamy od piweczka i piwko Peroni kosztowało 4,75. Napój w puszce limonata kosztował 2 funty. Na starter wjechały kabanosy i te kabanosy kosztowały 6,50. Fasolka po brytońsku i ta fasolka kosztowała 6,50. Na główne danie mieliśmy wegański gulasz z buraczkami i ten gulasz kosztował 18,50. Za mną tutaj widzicie prom, którym jutro będę płynął, wracał do domku. Dobra, zanim wrócę do domku, to co? Wzięliśmy gulasz i ten gulasz był albo buraczki, albo kapusta kiszona, ale ja chciałem to i to spróbować i dlatego kapustę kiszoną wziąłem sobie jako osobny side i ta kapusta kiszona kosztowała 4,75. Lody mieliśmy z likierem i ten likier był o smaku pistacjowym i te lody kosztowały 6.
Wypiliśmy kawę małą czarną i ta kawa kosztowała 3 funty. No i co? Sprawa wygląda tak, że wypiliśmy shota na samym początku i to był mega large shot, nie? I ten shot z obliczeń finalnego rachunku powinien wynosić 6 funtów. Gabriel poinformował mnie, że ten shot kosztował 9,50. Tylko problem polega na tym, że jeżeli 9,50 bym zapłacił za tego shota, znając te wszystkie inne ceny, które Wam podałem, to bym zapłacił ogólnie więcej niż zapłaciłem. Czyli po prostu będzie to wyjątkowy epizod i nie mam pojęcia, ile ten shot kosztował. Powiem Wam, ile jest całość i jeżeli całość i odejmiecie te wszystkie, wyszłoby na to, że ten shot kosztuje 6. No i co? Za całość w The Waterfront Rothesay zapłaciliśmy. Ostrzeżenie. Jeżeli nigdzie nie wychodzisz, jeżeli McDonald's raz na rok w Polsce jest dla Ciebie restauracją, to zatkaj uszy i zakryj oczy, nie? Zapłaciliśmy 58 funtów. 58 funtów zapłaciłem, ale widzieliście, ile zjadłem, ile wypiłem. Powiem Wam, dzisiejszy epizod jest dla mnie przygodą, jedną z wielu w moim życiu. Mam nadzieję, że w Waszym życiu też są przygody, nie tylko cotygodniowa wycieczka do Aldika albo do Lidla, nie? Słuchajcie, tu jest ślicznie, przyjeżdżać w takie miejsca, cały weekend sobie zaplanować, przyjechać, nocleg wziąć, jutro śniadanko mnie w hotelu czeka, też i mniejsze, nie żadne takie English breakfast, chociaż jesteśmy w Szkocji, czyli byłoby Scottish breakfast. Może Wam przebitkę, albo dobra, macie tutaj co zjadę na śniadanie. Słuchajcie, zaraz werdykt dam, ale na pewno wiecie, jaki będzie werdykt. Gabriel, Paweł, 2 świetnych ludzi, których poznałem w moim życiu. The Waterfront, świetny lokal, który odwiedziłem. Rothesay, przepiękna miejscówka, którą zobaczyłem. Prom. Ogólnie powiem Wam, że taką prywatkę, że ja ogólnie bardzo uwielbiam Szkocję. Uwielbiam ten ich język, lubię seriale szkockie, ich humor, reklamy. Takie reklamy Iron Brew, nie wiem, może kojarzycie to, po prostu uwielbiam to, nie? I się cieszyłem jak dzieciak, jak już zaplanowałem, wiedziałem, że to jest taka ekstremalna miejscówka, nie? Do której muszę przyjechać i co? I już jestem po i zaraz koniec studia i koniec epizodu, nie? Dobra, koniec biadolenia, czas na werdykt, który i tak już wiecie jaki będzie. The Waterfront, Rothesay, miejscówka. Smaczy. Super miejscówka, cozy, fajny klimat, taki bliski, nie? Ja uwielbiam. Gabriel usiądzie obok Was, pogada, powie co zamówić, co może chcecie spróbować, czy coś. Zajebiste to jest, nie? Mega miły Gabriel, fajny Paweł, pyszne jedzenie, nie? Ta fasolka po brytońsku. Pyszna. Te porcje nie były takie wielkie, od razu mówię, ale to jest właśnie to, nie? Nie nażrecie się, a po prostu najecie się, nie? Fajnie, dobre jedzenie, bo ta fasolka, mówię Wam, fasolka, gulasz, wegański gulasz, nie? Ja od razu bym mówił, gdzie, mięcho, nie? Fajny klimat, szocik, wódeczki. Mogę w następnych epizodach na Szkocji nie będę już za bardzo mógł, bo będę prowadził, a tutaj zostaję na noc, czyli szocik był i jeden był on the house. Także thanks so much Gabriel for looking after me. Thanks so much Paweł for cooking for me this delicious food. No i co? Widzimy się za tydzień, 19 UK czasu. Pamiętajcie, nie przepracowywać się w pracy, wychodzić, wyjeżdżać, a i wypływać w takie miejsca jak to tutaj. Hej!